Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym o imionach. Dzisiaj będzie o Grzegorzu, o imieniu bardzo miękkim, otulającym, ciepłym. Takim, które z jednej strony daje swoim podopiecznym takie właśnie cechy, z których mogą korzystać lub nie. To jest wolność pełna. Możemy mieć jakiś potencjał, z którego wcale nie musimy korzystać. Ale jeśli taki Grzegorz korzysta z niego, to jest taką ciepłą, otulającą postacią, bardzo wspierającą kogoś, z kim ma jakąś bliską relację, ale też sam bardzo potrzebuje tego samego, czyli tęskni za takim ciepłem, otuleniem, byciem blisko z drugą osobą, blisko sercem, czyli uczuciami. Potrzebuje czuć ten kontakt, taki właśnie na poziomie serca. Kiedy spojrzymy na wartości, jakie znajdują się tutaj w tym imieniu, to syntetycznie mamy dwójkę z 11, to jest liczba duszy, trójkę z 48, przepraszam, jako liczbę realizacji intymnej i piątkę z 59 jako taki wyraz własny, czyli syntezę tego imienia, to co je spina. I bardzo ciekawy tu jest ten układ, bo to, co się odczuwa, czyli właśnie tę miękkość, delikatność, takie otulenie, jest mocno związane z potrzebą duszy tego imienia. Czyli przypuszczam, że w jakimś sensie trochę też i właścicieli, którzy takie imię noszą. To jest tylko jakaś część portretu, więc nie możemy się tak już całkowicie oddać temu kierunkowi, ale coś tam będzie na pewno u tych osób. Czyli będą ci panowie Grzegorze, będą na pewno tęsknić właśnie za nawiązaniem tego bardzo bliskiego, emocjonalnego kontaktu z drugą osobą. I tu jest pewnego rodzaju, nie wiem czy niebezpieczeństwo, to chyba jest trochę za mocne słowo, że mogą całkowicie siebie zaprzedać dla tego emocjonalnego kontaktu. To znaczy dopasować się do potrzeb tej drugiej osoby. I to jest dość mocno widoczne tutaj w tym imieniu. Ja bym powiedziała nawet, że to imię to jest taka droga od doświadczeń, w których Grzegorz całkowicie oddaje się, podporządkowuje się drugiej osobie i staje się taki, jakiego oczekuje ta druga osoba, do Grzegorza, który nadal bardzo pragnie tej relacji jeden na jeden, takiej bliskiej na poziomie uczuć, ale z szacunkiem zarówno dla tej drugiej osoby, jak i dla siebie. Więc to jest ta droga, w której prawdopodobnie Grzegorz będzie poznawał takie osoby, w których będzie całkowicie się oddawał jakiejś relacji, będzie całkowicie się podporządkowywał i być może w ten sposób będzie w jakiś sposób odrzucany. I to bycie odrzucanym, to może powodować, że jakby w nim będzie zachodziła taka transformacja, przemiana, w której będzie zauważał, że to nie tędy droga, że oddawanie siebie całkowicie, bez pozostawienia siebie, czyli bez realizowania siebie, to nie jest właściwy sposób na funkcjonowanie dla niego. To jest nauka, u Grzegorza jest to nauka stawiania pewnego rodzaju granic, przede wszystkim granic sobie, w tym oddawaniu siebie za dużym. No i to pięknie tutaj widać, bo ta dwójka z 11, ona mówi o tym, że owszem, i jest to jakaś wielka tęsknota bycia z drugim człowiekiem na tym poziomie uczuciowym, ale przede wszystkim od tej strony jedenastkowej, czyli wtedy, kiedy umiem zachować też potrzebę swoją, ale potrzebę taką bycia sobą, tak? Cokolwiek to znaczy, bo to nie jest wcale łatwe do określenia, kim ja jestem, tak? Ale żeby nie zaprzedawać siebie. To jest jego droga. Ogromna jest tutaj potrzeba bycia kochanym. Ogromna. I właściwie takie jest wrażenie, że na początku drogi swojej, że on jest w stanie zrobić wszystko.
Właśnie dlatego, żeby ktoś go kochał, żeby ktoś go lubił, żeby ktoś go zauważał, żeby cenił. A potrafi oczarować, bo uroku takiego osobistego w nim też sporo jest. Więc i ma do tego narzędzia, żeby stać się idealnym kimś dla kogoś. Natomiast nie ma się co łudzić. On będzie idealny na jakiś czas. Z jednej strony osoba, która sobie chce go wytworzyć, to będzie czuła, podświadomie przynajmniej, że on taki w rzeczywistości nie jest, a po drugie on będzie czuł się z tym coraz gorzej, że już go nie ma, że nie realizuje siebie, że jest zupełnie inny niż w rzeczywistości. No i to taka właśnie droga Grzegorza, myślę. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.